Jeśli masz wrażenie, że cały dzień jesteś zajęty, a na koniec dnia niewiele z tego naprawdę wynika, to być może problem nie polega na tobie. Być może problem polega na chaosie operacyjnym. Ciągle coś się dzieje, ciągle coś wpada, ciągle trzeba reagować. Ktoś dzwoni, ktoś pisze, ktoś przerywa. Zmieniają się ustalenia, zmieniają się priorytety, a ty od rana jesteś w ruchu, ale wieczorem czujesz, że znowu zabrakło sensu. I to nie dotyczy tylko pracy biurowej. W biurze będą to spotkania, pingi, e-maile, sprzedaży, telefony, pilne tematy i ciągłe zmiany. W logistyce albo operacji presja czasu, przerwania i gaszenia problemów. W obsłudze klienta ciągłe reagowanie i mało przestrzeni na spokojne domknięcie spraw. Objawy mogą wyglądać różnie, ale mechanizm często jest ten sam. Dużo reakcji, mało sensu. W tym odcinku pokażę Ci, po czym poznać chaos operacyjny, dlaczego on tak mocno mieli ludzi psychicznie i co możesz zrobić, żeby odzyskać więcej wpływu, skupienia i sprawczości. Bo prawie każdy negatyw da się obrócić w pozytyw. Ale najpierw trzeba uczciwie nazwać problem. Dzisiaj wiele osób pracuje w środowisku, które z zewnątrz wygląda całkiem normalnie. Dużo ruchu, dużo spotkań, dużo aktywności, dużo tematów, dużo pilnych spraw. I właśnie dlatego chaos operacyjny jest tak podstępny, bo on bardzo rzadko wygląda jak chaos. Najczęściej wygląda jak normalny dzień pracy. Człowiek od rana działa. Nie siedzi bezczynnie, nie unika obowiązków, nie odkłada wszystkiego, wręcz przeciwnie. Stara się, reaguje, pomaga, odbiera, odpowiada, załatwia. Tyle, że z tej aktywności często nie ma proporcjonalnego efektu. I po pewnym czasie człowiek zaczyna wątpić w siebie. Myśli, może jestem za wolny, może za słabo ogarniam. Może inni lepiej sobie z tym radzą. Może to ja mam problem z organizacją. A bardzo często problem jest szerszy. Problem polega na tym, że środowisko pracy jest zorganizowane tak, że rozrywa uwagę, rozmywa priorytety i premiuje ciągłe reagowanie zamiast sensownego działania. I to jest bardzo ważne rozróżnienie, bo kiedy nazwiesz problem właściwie, odzyskujesz część sprawczości. Wyobraź sobie prostą sytuację. Masz dziś zrobić jedną ważną rzecz, naprawdę ważną, taką, która posuwa pracę do przodu. I nieważne, czy pracujesz w biurze, w sprzedaży, w logistyce, czy w obsłudze klienta. Może to być przygotowanie ważnej oferty, domknięcie ustaleń, ogarnięcie problemu operacyjnego, zaplanowanie pracy zespołu, uporządkowanie zaległości, albo dowiezienie zadania, które od dawna czeka na spokojną głowę. Zaczynasz dzień i nagle coś wpada, potem coś kolejnego. Ktoś dzwoni, ktoś czegoś potrzebuje, ktoś zmienia ustalenia, ktoś mówi, że to jest teraz najważniejsze. Za chwilę okazuje się, że jednak coś innego jest najważniejsze. Potem trzeba zgasić problem, który nie był w planie. Potem wracasz do swojej pracy, ale już bez rytmu, bez ciągłości i bez spokoju. I tak mija dzień. Formalnie pracowałeś cały czas. Realnie nie miałeś warunków, żeby porządnie ruszyć to, co najważniejsze. I to jest moment, w którym człowiek zaczyna czuć zmęczenie, frustrację, rozdrażnienie, czasem bezsens, a czasem nawet poczucie winy, że znowu był cały dzień zajęty, ale mało z tego wynikło. To nie zawsze jest problem charakteru. Bardzo często to problem środowiska pracy. Na moim kanale mówiłem już o przeciążeniu, granicach,
quiet quitting, technostresie i o tym, że człowiek może być zmęczony nie dlatego, że jest słaby, tylko dlatego, że za długo działa w złym układzie. Ten odcinek jest rozwinięciem tamtych tematów, bo dziś nie patrzymy tylko na człowieka. Patrzymy też na mechanizm pracy, który tego człowieka przeciąża. A jeśli chcesz wejść poziom wyżej zawodowo, to warto umieć rozpoznać nie tylko swoje emocje, ale też system, który te emocje codziennie wytwarza. I teraz 3 rzeczy, które warto zobaczyć bardzo wyraźnie. Po pierwsze, chaos operacyjny nie wygląda jak chaos. Wygląda jak codzienność. To jest pierwsza pułapka. W wielu miejscach pracy chaos trwa tak długo, że wszyscy zaczynają go traktować jak normę. Przyzwyczajamy się do tego, że wszystko jest pilne. Priorytety zmieniają się kilka razy dziennie. Ludzie sobie przerywają. Decyzje nie są do końca domknięte, a odpowiedzialność krąży między kilkoma osobami. I potem słyszysz: tak teraz jest wszędzie. Taki mamy czas. Trzeba być elastycznym. Trzeba działać dynamicznie. Tylko że elastyczność to nie jest to samo co chaos. Po czym poznasz, że to już nie jest zwykła intensywność, tylko chaos operacyjny? Po kilku sygnałach. Po pierwsze, większość dnia schodzi na reagowanie. Po drugie, coraz trudniej odpowiedzieć sobie jasno, co dziś naprawdę jest najważniejsze. Po trzecie, masz dużo spotkań, telefonów, ale mało decyzji. Po czwarte, komunikacja bardziej cię rozrywa niż porządkuje. Po piąte, wszyscy wydają się zajęci, ale efekty nie są współmierne do energii. I to jest moment, w którym warto sobie powiedzieć: może problem nie polega na tym, że jestem słaby. Może problem polega na tym, że działam w systemie, który rozbija uwagę i sens? To ważne zdanie, bo ono porządkuje myślenie. Po drugie, chaos kosztuje więcej niż się wydaje. Chaos nie kosztuje tylko czasu. On kosztuje uwagę, kosztuje energię, kosztuje cierpliwość, kosztuje jakość decyzji, kosztuje zaangażowanie i kosztuje relacje. A po pewnym czasie także poczucie sensu. I tu wiele firm źle czyta objawy. Widzą, że ludzie mniej proponują, mniej wychodzą z inicjatywą, mniej się angażują. Robią tylko to, co konieczne. I od razu pojawia się ocena. Spadła motywacja, ludziom się nie chce, wszyscy chcą mniej pracować. A ja bym często zadał inne pytanie. Czy tym ludziom naprawdę się nie chce? Czy może oni za długo działają w warunkach, które mielą ich od środka? Bo jeśli ktoś codziennie pracuje w rozproszeniu, ciągle reaguje, ciągle gasi cudze pożary, ciągle nie wie, co naprawdę jest priorytetem, to w pewnym czasie nie daje z siebie mniej dlatego, że ma słaby charakter. On zaczyna się chronić. Właśnie dlatego w kolejnym filmie wejdę w temat Bare Minimum Monday, bo wiele osób patrzy na to z góry i mówi: lenistwo, moda, wymówka, a ja chcę pokazać to uczciwiej. Czasem robienie minimum nie bierze się z braku ambicji. Czasem bierze się z przeciążenia, chaosu i utraty sensu pracy. Ale to będzie temat następnego odcinka. A dzisiaj zatrzymajmy się na jednej ważnej rzeczy. Chaos operacyjny to nie tylko problem organizacyjny. To bardzo często problem jakości życia. Bo człowiek wraca do domu zmęczony, ale nie ma satysfakcji. Nie potrafi się odłączyć. Nosi pracę w głowie. Coraz trudniej mu się skupić. Coraz trudniej mieć cierpliwość do ludzi. I wtedy problem z pracy zaczyna wylewać się na resztę życia. Po trzecie, co możesz zrobić?
3 ruchy, które odzyskują wpływ. Nie naprawisz od razu całej firmy, całego działa, ani wszystkich procesów, ale możesz odzyskać kawałek wpływu. I bardzo często właśnie od tego zaczyna się realna zmiana. Ruch pierwszy. Nazwij jedną rzecz, naprawdę ważną. Na początek dnia odpowiedz sobie, co dziś naprawdę pcha mnie do przodu. Jedną rzecz, nie wszystko naraz, nie cała lista. Jedna najważniejsza rzecz. Dlaczego to działa? Bo chaos żywi się brakiem hierarchii. W chaosie wszystko próbuje być priorytetem. A kiedy ty nazywasz jedną rzecz, najważniejszą, odzyskujesz kierunek. Ruch drugi. Ogranicz jedno źródło rozrywania uwagi. Nie walcz ze wszystkim. Wybierz jedną rzecz, która najbardziej rozcina ci dzień. To może być ciągłe odbieranie telefonu, natychmiastowe reagowanie na każdą wiadomość, wchodzenie w każdy temat od razu, brak spokojnego bloku pracy, przerywanie sobie nawzajem w zespole albo uczestniczenie w rzeczach, które nie wymagają Twojej obecności. Przez 7 dni zrób jeden prosty eksperyment. Na przykład, przez określony czas kończę jedno zadanie bez przerywania. Sprawdzam wiadomości w konkretnych oknach. Oddzwaniam zamiast odbierać wszystko od razu. Albo pytam wcześniej, czy naprawdę muszę być w danym temacie? Mały ruch, ale konkretny. Ruch trzeci. Zadawaj pytania, które porządkują pracę. To jest szczególnie ważne, jeśli chcesz wejść poziom wyżej zawodowo, bo dojrzałość w pracy nie polega tylko na tym, że dużo robisz. Bardzo często polega na tym, że umiesz porządkować chaos wokół siebie. Zacznij zadawać pytania. Co jest dziś naprawdę najważniejsze? Co ma być efektem tej rozmowy? Kto podejmuje decyzje? Co odkładamy? Co przestajemy robić? Czy to wymaga mojej reakcji teraz, czy tylko wydaje się pilne? To są proste pytania, ale one odzyskują sens. I często właśnie takie pytania odróżniają człowieka, który tylko uczestniczy w chaosie, od człowieka, który zaczyna go porządkować. Dam Ci teraz proste ćwiczenia. Weź kartkę, notatnik albo telefon i odpowiedz sobie na 3 pytania. Pytanie pierwsze. Co najczęściej rozrywa mój dzień pracy? Pytanie drugie. Co zabiera mi dużo energii, a daje mało realnego efektu? No i pytanie trzecie. Jaki jeden ruch zrobię przez najbliższe 7 dni, żeby odzyskać więcej sensu i skupienia? Nie 10 rzeczy, jedną. Bo wiele osób zatrzymuje się nie dlatego, że nie wie, co robić. Zatrzymuje się dlatego, że chce od razu naprawić wszystko. A tak prawie nigdy to nie działa. Najpierw odzyskujesz jeden kawałek wpływu, potem drugi, potem trzeci. I właśnie tak zaczyna się realna zmiana. Podsumujmy. Jeśli jesteś ciągle zajęty, a mało z tego wynika, to nie zawsze problem jest w tobie. Czasem problem polega na chaosie operacyjnym. A chaos operacyjny to nie tylko kilka irytujących przerwań, to realny koszt dla człowieka, dla zespołu, dla firmy, dla decyzji, dla zaangażowania i dla sensu pracy. Jeśli większość dnia schodzi na reagowanie, jeśli nie wiadomo, co jest naprawdę ważne, jeśli wszyscy są zajęci, ale efekty są za małe, to warto przestać mówić taki czas i zacząć mówić tu trzeba coś uporządkować. Nie musisz znać całej drogi. Wystarczy pierwszy krok. Jedna ważna rzecz dziennie. Jedno ograniczone źródło rozproszenia. Jedno pytanie, które porządkuje pracę.
Od tego naprawdę może zacząć się zmiana. Jeżeli widzisz, że w Twojej firmie, zespole albo własnej pracy jest za dużo chaosu, a za mało sensu, to ja właśnie nad tym pracuję. Prowadzę wystąpienia, warsztaty, szkolenia i konsultacje jeden na jeden. Pomagam ludziom i zespołom odzyskiwać jasność, sprawczość i kierunek w pracy. Jeśli ten temat jest Ci bliski, zobacz też wcześniejsze odcinki na moim kanale. Zajrzyj do odpowiedniej playlisty na YouTubie oraz wejdź na stronę januskiba.pl i napisz mi w komentarzu, co u Ciebie najbardziej rozrywa dzień pracy, a w następnym odcinku oglądaj Bare Minimum Monday, lenistwo czy reakcja na przeciążenie. Do zobaczenia.